Cześć, witam Was Energik w kolejnej recenzji. Dzisiaj ekskluzyw na PlayStation 4, czyli Until Dawn. Przyznam szczerze, że ta gra przeszła koło mnie jakoś. Ja ogólnie powiem szczerze, że jakieś tam informacje pewnie o niej czytałem, ale jakoś nie zapadły mi w pamięć. I gdy ta gra wyszła, jakoś tak przeszło to koło mnie, jakbym jej troszkę nie zauważył. Prawdopodobnie dlatego, że był słaby marketing z Until Dawn, a okazało się, że jest to naprawdę perełka, w którą trzeba zagrać, bo jest to naprawdę świetna gra. To jest gra, o której mokre sny ma Cage ze swoim Heavy Rain czy Beyond. To Until Dawn pokazał właściwie Cage'owi, jak się robi gry z wyborami, jak się robi właśnie tego typu tytuły. Tak jak mówię, jest to ekskluzyw na PlayStation 4. Jest to horror, jest to slasher, w którym sterujemy aż 8, słuchajcie, bohaterów. Sama fabuła zaczyna się dosyć prosto, natomiast ona potem się rozwidla na jeszcze dodatkowe wątki, także nie będę tych wątków zdradzał, natomiast cały trzon fabuły polega na tym, że w takiej chacie w górach podczas imprezy chyba studentów dwie siostry giną. Nikt ich nie wie, gdzie są, one nie wiadomo, co się z nimi stało, one niby umierają, jest pokazane, że giną, ale nie odnajdują ich ciał i rok po tych wydarzeniach 8 pozostałych przyjaciół wraca w to samo miejsce na zaproszenie brata tych dwóch sióstr, który też był na tej imprezie. No i tutaj zaczyna się po prostu cała przygoda. Tak jak mówię, ta fabuła, którą Wam powiedziałem, ten trzon, on się rozwidla na jeszcze dodatkowe wątki, które sprawiają, że ta historia jest jeszcze bardziej ciekawa. Natomiast to, co powiedziałem wcześniej, że sterujemy aż 8 głównych bohaterów i cała gra opiera się na efekcie motyla. Oznacza to, że pewna rzecz, którą zrobisz w przeszłości, będzie miała konsekwencje w przyszłości. I często nasze wybory, które wydają nam się prawidłowe, prowadzą do śmierci któregoś z bohaterów. Bo tutaj warto zwrócić uwagę, że możemy przejść grę w ten sposób, że przeżyją wszyscy bohaterowie, a możemy tą grę przejść tak, że zginą wszyscy. I w zależności od tego, kto przeżyje, kto zginie, no fabuła troszkę inaczej będzie się toczyła. I nie jest to iluzoryczne jak w grach Telltale Games, gdzie wybory są często, no tak jak mówię, iluzoryczne. Niby są, ale prowadzą do takiego samego zakończenia. Wczoraj żeśmy skończyli grać z Mariolą i Mariola mówi, żeby spróbować przejść jeszcze ostatni chapter i spróbować uratować dwie osoby, które zginęły i zobaczyć, co się zmieni. I faktycznie końcówka była inna. I także no tutaj mówię, że tych zakończeń prawdopodobnie jest sporo. One pewnie też się ze sobą od siebie tak wiele nie różnią, ale czuć to, że wybór, który dokonałeś, ma w przyszłości jakieś znaczenie. Sama gra posiada też parę fajnych patentów, o których zaraz Wam powiem, natomiast tutaj jeszcze chwilkę się zatrzymajmy na temat grafiki. Każda z 8 postaci, jako animator mogę powiedzieć, że jest to po prostu mistrzowska robota. Mimika, emocje wypisane na twarzy każdego z bohaterów są po prostu wyczuwalne. To widać po prostu niesamowicie. Jedną z głównych ról gra gość, który gra w serialu o tym hakerze. Nie pamiętam, jak to się nazywa teraz, bo nie oglądam tego serialu, ale taki charakterystyczny gość z wyłupiastymi oczami. Gra też Peter Stormare, chyba on się nazywa dokładnie, i każda z tych postaci jest wykonana absolutnie po mistrzowsku. Mimika, tak jak mówię, ruchy, gałek oczny. Ja zawsze uważam, jako animator, wiem, że przy animacji postaci najważniejsze są oczy, taki mały tips. Jeżeli oczy są puste, to cała postać traci na wyrazie, a jeżeli masz oczy dobrze zrobione, to postać będzie żyła, może tak. I to zostało tutaj wykonane absolutnie po mistrzowsku. Naprawdę gra pod kątem graficznym, przygotowania postaci zostawia daleko w tyle wszystkie produkcje Cage'a. Także no Until Dawn jest naprawdę tutaj takim najwyższym punktem, jeżeli chodzi o animację postaci, bo naprawdę zostało wykonane to absolutnie mistrzowsko. Sama gra, tak jak mówię, jest teen slasherem, czyli takich filmów widzieliście wiele. Krzyk, Piątek 13, Koszmar z ulicy Wiązów. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że sama gra też jakby operuje na pewnych kliszach, które znacie z tych teen slasherów. Między innymi
spektrum postaci, to postacie, które znacie z wielu horrorów. Mamy Śmieszka, mamy Sukę, mamy odważnego Chojraka, mamy tam Ciekawską i tak dalej, i tak dalej. Tych postaci jakby, które reprezentują ich charaktery, znacie z innych horrorów. I to oczywiście ta gra nie próbuje być niczym innym, poza tym, że jest teen slasherem. Jest tutaj ciekawa rzecz, mianowicie często podczas gry mamy różne wybory, czy uciec, czy schować, gdzie uciec i tak dalej. Gra operuje na tych wyborach i to jest fajny eksperyment, gdy grając, może inaczej, gdy oglądając taki teen slasher, na pewno często się zastanawialiście, po co ta kretynka biegnie na przykład do łazienki i się zamyka, a goni ją gość z maczetą, tak? Albo ucieka na strych, skąd nie będzie mogła już wrócić. Także tutaj sami możecie się przekonać, jak byście dokonali wyboru, gdybyście byli w takiej sytuacji. Dodatkowo, to jest, tak jak mówię, fajny eksperyment, czy zdecydujecie się na pójście własną drogą, czy na drogę, którą w pewien sposób utrwaliły Was właśnie te filmy, gdzie właśnie biegnie się na strych albo gdzieś. Także to jest bardzo fajne rozłożenie tego wyboru pomiędzy tym, czy zrobisz tak, jakbyś to zrobił, czy tak, jakbyś zrobił, bo wiesz, że wiele osób na filmach tak właśnie by tego typu wyboru dokonała. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny motyw i mi się to niesamowicie podobało. Dodatkowo mogę Wam powiedzieć, że Mariola stwierdziła, że jest to jedna z najlepszych gier, w jaką grała od czasów gier na PlayStation 3, a to coś znaczy. I na tyle jej się spodobała, że zdecydowała się, że sama spróbuje przejść całe Until Dawn z jej własnymi wyborami. Także no to naprawdę coś znaczy, słuchajcie, to naprawdę coś znaczy, że Mariola tak powiedziała, aż powiem szczerze, że byłem zaskoczony, bo naprawdę gra jest bardzo dobra. Fabularnie jest, powiedzmy sobie szczerze, ona nie wychodzi poza klamry horroru takiego klasy B, ale to nie o to chodzi, bo gra ma tym być, ma mieć właśnie takie sceny, ma mieć właśnie takie sytuacje jak w tego typu filmach, to się zdecydowanie udaje. Gra posiada też parę bardzo fajnych patentów, są to tak zwane totemy, które pokazują w pewien sposób przyszłość. One są, te filmiki, które widzimy z przyszłości, są bardzo enigmatyczne. Pokazują często na przykład śmierć Twoją albo śmierć kogoś bliskiego i od Ciebie zależy, jak to interpretować. Oczywiście ta przyszłość nie jest określona, że ona musi się w 100% zdarzyć. To od Ciebie zależy, czy poprzez wybory, które dokonasz, zdarzy się to, co widziałeś w totemie, czy fabuła pójdzie zupełnie innymi torami. I to jest właśnie fantastyczne, że masz tą swobodę wyboru, która ma znaczenie na przyszłość, na przyszłe wydarzenia. To jest zdecydowanie na wielki plus. Jeżeli lubisz też sceny gore, to jest tego naprawdę sporo. Postacie giną w różny, fantastycznie zaprojektowany sposób. Często niektóre sceny śmierci przypominają na przykład sceny z Piły. No i to muszę przyznać, że autorzy poszli naprawdę po bandzie i powiedzmy sobie szczerze, nie bali się pokazać krwi, flaków i innych tego typu rzeczy i to wypadło naprawdę super. Dodatkowo polecam, to jest też jedna gra, którą prawdopodobnie będę platynował, a też to coś znaczy, a to tylko dlatego, że chcę poznać te wszystkie wybory, jakie one mają wpływ na fabułę, bo naprawdę to mnie strasznie interesuje, czy wybory, które dokonałem na początku gry, jaki będą miały wpływ na samym końcu i to jest jedna z rzeczy, które chcę jeszcze sprawdzić i chcę zerknąć, czy faktycznie ten wpływ na fabułę jest tak duży odnośnie moich wyborów. Także, ale myślę, że tak. Myślę, że to będzie spoko. Dodatkowo z tego co wiem, no ja nie mam niestety tej kamery do PlayStation, ale gra robi Wam fotę, jeżeli gracie i są jakieś straszne momenty, to jak podskoczycie na fotelu, to Wam strzeli fotę, potem będziecie mogli swoją przerażoną gębę zobaczyć. I to też jest fajny motyw. Until Dawn to też gra, w której może jest mniej gry, a więcej oglądania cutscenek. Jeżeli graliście w jakąkolwiek grę z Telltale Games, graliście w Heavy Rain czy Beyond Dwie Dusze, to jest właśnie tego typu gra, gdzie no, więcej oglądamy niż faktycznie gramy, ale gra stara się nas cały czas zmuszać do jakiejś interakcji, żeby coś podnieść, wybrać, nacisnąć klawisze. Oczywiście mnóstwo jest scenek Quick Time Events, ponieważ ta gra się opiera głównie na tym, także jest to naprawdę fajna przygoda z niezłą fabułą, z niesamowitą, słuchajcie, grafiką i klimatem, który można kroić nożem, bo klimat w Until Dawn jest po prostu gęsty, że aż ciężko oddychać.
I to się udało. Szkoda, że ta gra nie posiadała większego marketingu i nie została jakby szerzej nagłośniona, bo zasługuje na to. Ale z tego co wiem, firma produkująca Until Dawn, Supermassive Games zaczyna pracę już nad drugą częścią, także warto w tą pierwszą część jeszcze zagrać przed zagraniem w drugą część, bo no, muszę przyznać, że jest to naprawdę ciekawe. To jeszcze, o czym jeszcze nie wspomniałem, a co też jest znane, chociażby było z Silent Hill Shattered Memories, czyli na przykład mamy rozmowę z psychologiem, w którym dokonujemy pewnych wyborów i w zależności od tego, co wybierzemy, prawdopodobnie część wydarzeń będzie toczyła się troszkę inaczej. To też jest fajnie rozwiązane. Właśnie bardzo przypominało mi Shattered Memories. Widać, że twórcy chyba czerpali mogę zajączka puścić na ścianie. Inspirację właśnie z tej gry. Ale to nie jest nic złego, bo zostało to wszystko połączone naprawdę znakomicie w jedną spójną całość i gra jest naprawdę bardzo dobra. W mojej opinii jedna z lepszych gier na PlayStation 4, w jakie grałem. Naprawdę niesamowicie wciąga. Nie jest może za długa, ale zachęca do skończenia jeszcze raz, dokonania innych wyborów, chociaż oczywiście już tak nie ciekawi jak za pierwszym razem, kiedy poznacie fabułę. No i też muszę przyznać, że jak graliśmy z Mariolą, też mieliśmy taką fazę, gdy próbowaliśmy zgadnąć, o co chodzi, dlaczego, kto zabija i tak dalej, tak jak czasami w horrorach jest. I też muszę przyznać, że autorzy wybrnęli z tych wszystkich zawiłości fabuły, że te wszystkie wątki jakby łączą się na końcu w jedną spójną całość i to też się udało i wielki szacun, że gra nie ma głupiego zakończenia jakby, który wyjaśnia nagle, że oni byli, nie wiem, że to ich UFO porwało albo im się to wszystko śniło, nie? Także też tutaj fajnie zostało to wszystko wyprowadzone na prostą. No cóż, mogę z swojego serca polecić Until Dawn na PlayStation 4, jeżeli chcecie zagrać fajny horror, fajny tytuł. Zdecydowanie tytuł dla Was, straszny, no też mówię, sporo jest takich scen gore, no ale przede wszystkim ten fantastyczny efekt motyla i wybory, które przed Wami stoją i oczywiście sami decydujecie, jak chcecie, żeby gra się potoczyła, bądź czy chcecie, żeby ktoś umarł, czy nie. To jest zdecydowanie na wielki plus. Until Dawn na PlayStation 4. To tyle. Pozdrawiam z Energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć.